Bycie władcą to osobliwe połączenie bajki z rzeczywistością. Jak w Kopciuszku, z tym, że tym razem książę jest prawdziwy. Choć Filip był księciem bez grosza przy duszy, jego życie było niezwykłe. Nie był Grekiem. W żyłach greckiej rodziny królewskiej nie płynie grecka krew. Pochodzili z Danii. Wyglądał jak urodziwy, jasnowłosy wiking. Nic dziwnego, że młoda dziewczyna mogła się w nim zakochać. Musiał jednak poświęcić się dla swojej pozycji. Lord Mountbatten był jednym z konspiratorów, którzy stworzyli księcia Filipa. Zmienili mu nazwisko, religię, wcielili do brytyjskiej marynarki i nadali brytyjskie obywatelstwo. Wyjaśniono mu, że to nic takiego, po prostu musiał się zjawić. Dla kogoś tak aktywnego jak on to nie było zabawne. Na początku poważnie zastanawiał się, czy się do tego w ogóle nadaje. Jego dążenie do kontroli wiązało się z napięciami. Tak, książę Filip ma nieco porywczy temperament i potrafi krzyknąć. Był dobrym dyskutantem, a jeśli dyskusja się zaogniała, tym lepiej. Filip kształtował swoje życie poprzez dyscyplinę. Był aktywny, bystry, miał wyobraźnię. Był człowiekiem, który lubił iść naprzód na wszystkich frontach, człowiekiem czynu. Wszystko, co robił, wynikało z czystej siły woli. Rzucił palenie w dniu ślubu. Wypalił ostatniego papierosa, zgasił go i nigdy więcej nie sięgnął po kolejnego. I oczywiście był czarujący. Wszystko uchodziło mu na sucho. Jego dziedzictwo okazało się jednak największym wyzwaniem. Był panem domu i głową rodziny. To, co powiedział, jest prawdą. Karol nie był mężczyzną, jakim chciał być i to go naprawdę denerwowało. Książę Filip należał do pokolenia, które nie narzekało na swoje dzieciństwo, tylko po prostu żyło się dalej. Takie dostałeś karty, grasz tym, co masz. Książę Filip, człowiek zza tronu. Wśród pierwszych, którzy złożyli przysięgę królowej, był jej mąż Filip, książę Edynburga. Ja, Filip, jej lenny sługą życia i zdrowia, oddając jej ziemską cześć, przysięgam służyć jej w wierze i prawdzie oraz żyć i umierać w walce przeciw wszelkim wrogom. Tak mi dopomóż Bóg. Podnosząc się, całuje królową w policzek i dotyka jej korony na znak gotowości do pomocy w niesieniu jej brzemienia. Należy pamiętać, że książę Edynburga był bardziej królewski niż ktokolwiek inny, nawet bardziej niż królowa. Zarówno Elżbieta, jak i książę byli szlachetnymi wnukami królowej Wiktorii. Jednak tylko jedna strona rodziny królowej wywodziła się z rodziny królewskiej, druga z arystokracji. Natomiast obie strony rodziny księcia pochodziły od królów, królowych, cesarzy i carów. Z nimi wszystkimi był spokrewniony. Księżniczka Alicja Battenberg, matka księcia Filipa, urodziła się w obecności swojej prababki, królowej Wiktorii, na zamku Windsor w 1885 roku. Była pierwszym z wielkich wnuków Wiktorii. Była potomkinią zmarłej księżniczki Alicji Heskiej. Królowa Wiktoria prawdopodobnie adoptowała jej matkę, Wiktorię Battenberg. Była niezwykłą postacią, miała słaby słuch, ale była bardzo inteligentna. Książę Filip odziedziczył po niej wiele cech, takich jak zainteresowanie służbą państwową, opiekuńczość, troskę o środowisko i sprawy duchowe. Jej życie było niełatwe, ponieważ wszystko, co było dla niej święte, przepadło podczas I wojny światowej. Jej dwie ciotki, caryca i wielka księżna Ela, zostały zamordowane w Rosji. Ona była prawie całkowicie głucha z powodu niedrożnych trąbek słuchowych, co ją bardzo izolowało. Była bardzo piękna i inteligentna. Ojciec Filipa miał jeszcze bardziej królewskie pochodzenie. Grecy w zasadzie nie mieli już rodziny królewskiej, więc sprowadzili duńską rodzinę królewską, która przejęła pałeczkę po Grekach. Książę Filip był księciem Grecji, choć, jak mi kiedyś powiedziano, nie darzył Greków wielką sympatią, gdyż jego dziadek został tam zamordowany. Grecka rodzina królewska była wiecznie na wygnaniu. Jeden z królów Grecji powiedział, że warunkiem bycia królem Grecji jest posiadanie stale spakowanej walizki. Księżniczka Alicja poślubiła greckiego księcia Andrzeja i zamieszkała w Grecji. Następnie urodziła 4 córki, a znacznie później syna, księcia Filipa. Urodził się na kuchennym stole w domu zwanym Mon Repos na Korfu. W tamtych czasach dzieci rodziły się w domu. Stół kuchenny był równie dobry jak wszystko inne.
Nowonarodzonemu dziecku nadano imię Filipos Andreu von Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg, książę Grecji i Danii. Jednak niemal natychmiast po jego narodzinach sprawy greckiej rodziny królewskiej zaczęły się psuć. Książę Andrzej z Grecji został aresztowany i postawiony przed sądem, oskarżony o zdradę i miał zostać stracony. Cudem udało im się zbiec. Zostali uratowani przez brytyjską królewską marynarkę wojenną. Schronili się na przedmieściach Paryża, gdzie żyli przez następne 7 lat. Jego rodzice nie mieli grosza przy duszy. Musieli więc polegać na życzliwości jednej lub dwóch bogatych ciotek, takich jak Edwina Mountbatten, żona lorda Mountbattena, która opłaciła edukację księcia Filipa. Dziedziczka była żoną wysoko postawionego i ambitnego wuja księcia Filipa. Jego ojciec wyjechał na południe Francji, gdzie zamieszkał z kochanką na jachcie. Jego matka przeszła załamanie nerwowe i trafiła do ośrodka w Szwajcarii. Przez kilka lat książę Filip nie widział żadnego ze swoich rodziców. Matki z pewnością nie widywał przez 2 lub 3 lata. Żadnej kartki urodzinowej, żadnej kartki świątecznej, żadnego odzewu. Kiedy go o to zapytałem, w pewnym sensie to zbył. Powiedział, że to nic nadzwyczajnego, takie rzeczy się zdarzają. Książę Filip zawsze bardzo szanował swojego ojca. Gdy pisałem biografię jego matki, krzywił się na każdą wzmiankę o ojcu. Chyba myślał, że przekonał mnie, że jego ojciec był dobrym rodzicem. Niestety muszę przyznać, że wcale tak nie myślę. Obawiam się, że jego ojciec był raczej zepsutym człowiekiem. Kiedy był na wygnaniu w Paryżu, chodził do Ritza, wypijał kilka drinków z przyjaciółmi i żartowali sobie między sobą. W ten sposób radził sobie w życiu. Członkowie rodziny królewskiej nie lubią być na wygnaniu, chcą służyć swoim krajom. Jeśli tak się nie dzieje, czują się strasznie sfrustrowani. W pewnym miejscu szkicu mojej książki książę Andrzej rezygnuje z roli męża i ojca, a książę Filip, chcąc najwyraźniej bronić ojca, pisze na marginesie: każdego lata spędzałem z nim 3-dniowe wakacje. Nie tak wyobrażam sobie bycie dobrym ojcem. Jego ojciec w pewnym sensie porzucił dom rodzinny. Był człowiekiem rozwiązłym, który roztrwonił rodzinne oszczędności w kasynach Monte Carlo. Jego matka natomiast wstąpiła do zakonu. Jest to niewątpliwie osobliwa sytuacja rodzinna. Książę Filip był przykładnym synem, pomimo faktu, że przez większość jego życia jego matki przy nim nie było. Pisał do niej obszerne listy, opisując swoje życie. Była to więc bliska relacja, a kiedy jej lata dobiegały końca, zamieszkała w pałacu Buckingham. Hrabia Mountbatten, wuj księcia Filipa, nazywał ją Alicją z pałacu. Książę Filip wyznał mi kiedyś: mój ojciec był daleko, moja matka była chora, po prostu musiałem radzić sobie sam. Filip stał się wygnańcem żyjącym w posiadłościach dalekich krewnych. Książę Filip był bez środków do życia. Rodzina miała wielu bogatych krewnych, którzy mieli zamki i piękne rezydencje, ale on sam nie miał żadnych pieniędzy. Musiał nawet wkładać tekturę do butów, gdyż były tak dziurawe. Był więc naprawdę bez grosza. Nie przeszkadzało mu to. Pomagała mu jego pewność siebie. Filip był wychowywany przez ciotki, wujków, kuzynów i siostry. Musiał radzić sobie sam, musiał się bronić i robił to całkiem nieźle. Nigdy tak naprawdę nie mówił o swoim trudnym dzieciństwie, ale musiało być ono niezwykle wymagające. Jedynym tego dowodem są księgi gości. Przeglądając księgi gości z lat 30., można znaleźć różne miejsca, w których bywał. Widziałem je kilka razy. Odwiedzał kogoś i wpisywał swoje imię i nazwisko na listę, a następnie w rubryce adresu dopisywał po prostu brak stałego adresu. Musiał więc być świadomy już w dzieciństwie, że nie ma własnego domu, choć nigdy na to nie narzekał. Stabilności w jego młodym życiu dodawała mu babcia Wiktoria, księżniczka Ludwika Battenberg, późniejsza marszałkowa Milford Haven. I to ona kupowała mu szkolne ubrania, jako że jego ojciec nie zawracał sobie nim głowy, a matki przy nim nie było. Edukacja nadała kształt życiu młodego księcia. Pierwotnie Filip uczęszczał do niemieckiej szkoły w Badenii, gdzie mieszkała jedna z jego sióstr. Szkoła miała genialnego dyrektora, Kurta Hanna. Zaczął go jednak martwić rodzący się w Niemczech nazizm, w związku z czym przeniósł swój biznes do szkockiego Gordonstoun i tam otworzył szkoły.
Gordonstoun to odległa szkocka szkoła z internatem, której program skupia się na sprawności fizycznej, kreatywności i samodyscyplinie. Bardzo dobrze reagował na ten rodzaj niezależnego stylu życia, który sprawiał, że ludzie stawali się dobrymi, odpowiedzialnymi obywatelami i popychał ich do działania. Zawsze wyróżniał się jako uczeń. Odnosił sukcesy w sporcie, co jest niezwykle ważne w przypadku chłopców z brytyjskich szkół. Gordonstoun z pewnością nie jest odpowiednią szkołą dla każdego i zdecydowanie nie była to właściwa szkoła dla jego syna, księcia Walii, ale była idealną placówką dla księcia Filipa. Świetnie sobie tam radził. Podczas gdy Filip znalazł coś na kształt domu, mała córeczka księcia i księżnej Yorku otrzymała na chrzcie imiona Elżbieta Aleksandra Maria i została czule powitana jako dziecię imperium. Po tym jak jej wuj, król Edward VIII, zrzekł się tronu dla miłości, dziecię imperium miało zostać królową. Królowa miała idylliczne, angielskie dzieciństwo, absolutnie idealne. Kochający rodzice, którzy byli wspaniałą parą, kochający ojciec, kochający dziadkowie i bliscy. Tylko ona i jej siostra, księżniczka Małgorzata Róża. Dwie młode, dorastające w Londynie dziewczyny. Po prostu idealna, mała, zżyta rodzina otoczona miłością. Jej życie zawsze było zaplanowane. Nieuniknione było, że pewnego dnia zostanie królową. Po prostu podążała tą ścieżką. Od najmłodszych lat Elżbieta często towarzyszyła rodzicom podczas królewskich podróży i wizyt. Dartmouth, gdzie król studiował przed wojną jako kadet Royal Naval College. Tu w 1939 roku w towarzystwie królowej i księżniczek. Filip miał 18 lat i ukończył Gordonstoun. Pomimo marzeń o lataniu w rafie, jego wujek Ludwik Mountbatten skierował go w stronę marynarki wojennej. Wpływ lorda Mountbattena jest dość interesujący. Po przestudiowaniu wielu dokumentów myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że lord Mountbatten w ogóle się nim nie interesował, dopóki nie dostrzegł możliwości ożenku z księżniczką Elżbietą. Mountbatten załatwia swojemu siostrzeńcowi udział w królewskim przyjęciu w Dartmouth. Filip miał opiekować się księżniczkami, gdy król wykonywał swoje obowiązki. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Księżniczka miała około 13 lat. Oto i on. Trzeba przyznać, że trochę się popisywał i wyglądał niezwykle szykownie. Kronika filmowa pokazuje Filipa w mundurze, stojącego kilka kroków za rodziną królewską. To pierwszy raz, kiedy on i Elżbieta zostali sfilmowani razem. Książę Filip był zabawny, dowcipny, bardzo przystojny i bardzo pewny siebie. Był bardzo ujmującym młodym mężczyzną, czarującym i uprzejmym. Nic dziwnego, że młoda dziewczyna mogła się w nim zakochać. Wyglądał jak urodziwy, jasnowłosy wiking. Kiedy później odpływali, Filip pośpiesznie wiosłował za królewską barką, machając im na pożegnanie. To było co najmniej aroganckie. Młoda para nawiązała pisemną korespondencję. Wydawałoby się, że nie pasują do siebie, ponieważ księżniczka Elżbieta została wychowana pod kloszem, a Filip spędził dzieciństwo w stylu bohemy. Królewski establishment miał wątpliwości co do kandydatury Filipa. Nie byli przeciwni Filipowi. Nie podobał im się fakt, że nie był częścią brytyjskiego establishmentu. Może i w jego żyłach płynęła królewska krew, ale nie miał grosza przy duszy i jego rodzina borykała się z trudnościami. Myślę, że król Jerzy i królowa Elżbieta uważali, że córka była zbyt młoda, by podjąć decyzję. Być może woleliby też bogatego angielskiego lub szkockiego arystokratę niż zubożałego księcia. Książę Filip od razu postawił na swoim. Przybył do Balmoral, aby spotkać się z rodzicami księżniczki Elżbiety, królem Jerzym VI i królową Elżbietą. Wszedł do sali i ukłonił się. Miał na sobie kilt, więc pomyślał, że w ten sposób zjedna sobie przyszłych teściów, ale w rzeczywistości wcale im się to nie podobało. Dworzanie nie byli do niego przyjaźnie nastawieni. Uważali go za ignoranta.
Sądzili, że nie był odpowiednio wykształcony, to jest nie uczęszczał do Eton, co jest, jak wiadomo, czymś ważnym dla dworzan. Powiedział mi, że kiedy podczas pobytu w zamku Windsor lokaj zaprowadził go do jego pokoju i pokazał mu drogę, on ze zniecierpliwieniem powiedział do niego: znam drogę, moja matka się tu urodziła. Mieli go za nieoszlifowany diament, no i oczywiście był obcokrajowcem. Jego siostry czuły się Niemkami. Wszystkie wyszły za Niemców, z których 2 było nazistami. Sytuacja była więc kłopotliwa, a królowa matka podobno ciągle nazywała go Hunem. Kiedy wchodził do pokoju, mówiła: nadchodzi Hun, co chyba nieszczególnie mu się podobało. Pierwszy mąż jego siostry Zofii, książę Krzysztof Heski, który zmarł w 1943 roku, był członkiem partii. Było to dla wszystkich wielkim rozczarowaniem. Nic w tym dziwnego, ponieważ wielu niemieckich książąt zostało przyjętych przez Hitlera. Cecylia mieszkała w Darmstadt i wyszła za mąż za wielkiego księcia, który dopiero co odziedziczył tytuł. Przyjechał do Anglii na ślub jego brata z Margaret Geddes. Niestety na skutek mgły samolot uderzył w komin w Ostendzie i wszyscy na pokładzie zginęli. Książę Filip został wezwany do gabinetu ojca. Pamiętam, że kiedy zacząłem pracować z ludźmi z jego gabinetu, powiedzieli, że tym, o czym książę nie potrafi zapomnieć, była sprawa jego tragicznego wypadku. Martwił się o swoją siostrę, tym bardziej, że była wtedy w ciąży. Mam na myśli to, że maleństwo urodziło się w traumatycznych okolicznościach. Pojechał więc z ojcem do Darmstadt na pogrzeb, gdzie zastali rzędy trumien. Nie ma wątpliwości, że w Darmstadt czuć było nazistowskie wpływy, ale oczywiście nie można zwalać tego na księcia Filipa. Był tam, ponieważ uczestniczył w pogrzebie swojej siostry. Jednak na pewno to dostrzegał i doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Niemniej było to dla niego bardzo trudne, zwłaszcza gdy żenił się z królową. Zatem niektórzy z wyższych rangą dworzan uważali, że był on w zasadzie Niemcem. Posiadanie niemieckich koneksji stało się bardzo niepożądane. Prowadzimy wojnę i będziemy ją prowadzić tak długo, aż druga strona będzie miała jej dość. Filip był świetnym marynarzem. Służył w marynarce wojennej od 1939 roku. Pełnił służbę zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie. Służąc na pokładzie pancernika HMS Valiant na Morzu Śródziemnym, Filip odznaczył się podczas nocnego ataku na 3 włoskie krążowniki. Zamocował reflektor na mostku wrogiej jednostki i utrzymał go aż do końca bitwy. Było to największe zwycięstwo morskie odniesione przez Anglików nad Włochami. Służył z ogromnym oddaniem. Pływał na wodach Morza Śródziemnego. Służył na przylądku Matapan. Otrzymał odznaczenia. Działał również na Dalekim Wschodzie. Gdy w Europie świętowano już koniec wojny, on wciąż musiał służyć, aż wszystko się skończy. Wojna na Dalekim Wschodzie zakończyła się nieco później. Podczas gdy Elżbieta cierpliwie czekała na swojego księcia, Filip otrzymywał wyróżnienie za osiągnięcia w służbie oraz grecki Krzyż Męstwa. Książę Filip był bohaterem wojennym. Myślę, że jako młody człowiek lubił wojnę. Z pewnością odznaczył się podczas wojny. Oficerowie, którzy znali go w tamtym czasie, ale także ludzie, którzy służyli pod nim, naprawdę go lubili. Uważali go za dobrego dowódcę i dobrego człowieka. Miał więc wspaniałą karierę w marynarce i chciał ją kontynuować. Bohaterskie czyny Filipa nie pozostały niezauważone w kraju. Ani jego rodzice, ani ona sama nie pragnęli, by wiodła życie pod kloszem. Szybko stawała się kobietą. W jej zachowaniu widoczna była niezwykle rzadka samodzielność. Podczas wojny księżniczka Elżbieta miała jego zdjęcie na kominku. Jej niania powiedziała księżniczce Elżbiecie: naprawdę nie powinnaś tego tam trzymać, bo ludzie zaczną plotkować. Elżbieta wyszła i wróciła z innym zdjęciem księcia Filipa, tym razem z brodą, mówiąc: nie sądzę, by ktokolwiek go rozpoznał. Zwycięstwo dało 20-letniej Elżbiecie szansę na ponowne nawiązanie kontaktu z Filipem. Po latach goszczenia swojego siostrzeńca, lord Mountbatten przyspieszył swój plan anglicyzacji nowego bohatera wojennego. Jego wuj bardzo się w to zaangażował i zorganizował wszystko za Filipa. Jego nazwisko zostało zmienione ze Schleswig-Holsztyn-Sonderburg-Glücksberg na Mountbatten.
Zmienili jego religię z greckiego prawosławia na anglikanizm i nadali mu brytyjskie obywatelstwo. Lord Mountbatten niewątpliwie wspierał to małżeństwo na tyle, na ile mógł. Stał się znacznie bliższy Filipowi niż wcześniej. Wspaniałą okazją był ślub córki lorda Mountbattena, Patrycji, której towarzyszyły obie księżniczki. Przy drzwiach kościoła książę Filip, a teraz już porucznik Mountbatten, pomaga dziewczynom z płaszczami. Filip był właściwie częściowo niemieckim księciem, a w kraju panowała niechęć i niezadowolenie z tego faktu. Najwyraźniej wpłynęło to również na rodzinę królewską, która obawiała się takiego związku. Musieli wzmocnić swoją własną monarchię, własną pozycję. Zaledwie pokolenie wcześniej obalono cara w Rosji i nie chcieli, aby antyniemieckie nastroje ponownie wybuchły z powodu męża Elżbiety. Lord Mountbatten dostrzegł niebezpieczeństwo ze strony lorda Justena, późniejszego księcia Grafton, który był grenadierem gwardii i wielkim przyjacielem królowej. Mówi się, że lord Mountbatten dał mu podwójny awans i wysłał jako adiutanta lorda Wavella do Indii, co bardzo skutecznie usunęło go z drogi. Załadowali dla niego broń i zostawili go, by pociągnął za spust. Nie mogli go do niczego zmusić. Król początkowo nie zgodził się na ślub pary, jednak nieustępliwa księżniczka zagroziła abdykacją, jeśli nie dostanie swojego księcia. Wiele kobiet podkochiwało się w nim, ponieważ był przystojnym mężczyzną i szarmanckim oficerem marynarki wojennej. Z pewnością wśród wyższych członków rodziny panował pewien niepokój, ale trzeba przyznać, że udało im się go przezwyciężyć, ponieważ Filip był bardzo czarującym, zdolnym mężczyzną i był dość wyraźnie oddany Elżbiecie, która, jak sądzę, była dla króla Jerzego wszystkim. Byli bardzo zżytą rodziną, a to oznaczało jej rozpad. Król bezwzględnie uwielbiał swoje córki. Prawdopodobnie był zadowolony z takiego układu. Myślę, że wiele rodzin martwi się, gdy córka nagle poślubia bodaj pierwszego mężczyznę, w którym się zakochała. Dlatego, aby sprawdzić, czy związek wypali, król z radością zabrał ich wszystkich do RPA i kazał im trochę poczekać. Ale potem zdał sobie sprawę, że wszystko się uda i tak też się stało. Po odczekaniu roku nastąpiło publiczne ogłoszenie zaręczyn. Jestem taka szczęśliwa, że mój przyszły mąż stoi u mojego boku. Opinia publiczna była zachwycona. To były surowe lata wojny. Londyn był brudnym, szarym, zbombardowanym miastem. I nagle ta promienna para bierze ślub. Każdy czuł radość z ich miłości. Królowa matka miała wielką nadzieję, że królowa poślubi grenadiera gwardii. Podczas wojny w zamku Windsor było ich wielu. Zastanawiała się, czy grenadierzy się nie pogniewają, i faktycznie byli tak wściekli, że nie chcieli, aby książę Filip został pułkownikiem regimentu, co nie było zbyt miłe z ich strony. Rano w dniu ślubu rzucił palenie. Myślę, że wypalił ostatniego papierosa, zgasił go i nigdy więcej nie spojrzał na kolejnego. To typowe dla księcia Filipa. Wszystko, co robi, robi z wielkim zaangażowaniem. I faktycznie po prostu wypalił papierosa i powiedział: dobra, koniec, nigdy więcej nie zapalę. Ślub był barwnym wydarzeniem. Była to okazja do założenia munduru wojskowego, więc nie było żadnych czerwonych strojów ani niczego w tym rodzaju. Wciąż obowiązywały racje żywnościowe, więc życie nie było łatwe. Niemniej jednak dało to wszystkim wielką nadzieję na przyszłość. Żadna z jego 3 ocalałych sióstr nie została zaproszona na ślub, co bardzo im przeszkadzało. Ale na szczęście do czasu koronacji w 1953 roku wszystkie bardzo chciały się tam pojawić i tak też się stało. Gandhi wysłał serwetę, którą zrobił specjalnie dla niej. Królowa Maria, babcia królowej, nie zrozumiała prezentu i uznała ją za jego przepaskę na biodra, mówiąc: obrzydliwość. Filip i Elżbieta przyjęli nowe tytuły księcia i księżnej Edynburga. Na zdjęciach z miesiąca miodowego w Broadlands, w domu lorda Mountbattena, patrzą na siebie z wielką czułością. A w tym czasie książę Filip pisał o niej, cóż, całkiem śmiałe rzeczy. Powiedzmy, że wszystko jest w niej cudowne.
Londyński Clarence House stał się rezydencją królewską. Małżeństwo dało księciu Filipowi poczucie stabilności, pomimo jego zaprzeczeń i twierdzeń, że wszystko było w porządku. Otrzymał własny kąt, miejsce, w którym mógł przebywać ze swoimi przyjaciółmi. Pomimo trudności Filip odnalazł się w nowej roli. Pomiędzy obowiązkami wojskowymi, dyplomatycznymi i charytatywnymi para doczekała się 2 dzieci. Karola w 1948 roku i Anny w 1950 roku. Musiał zrezygnować z wielu planów, które miał w głowie lub które chciałby zrealizować do czasu objęcia tronu przez królową, a potem udało mu się osiągnąć znacznie więcej. We wczesnych latach małżeństwa książę Filip służył w marynarce wojennej. Nie był więc do końca mężem zajmującym się domem, choć opiekował się dziećmi. I oczywiście mieli nianie, a królowa była zajęta sprawami państwowymi. Miała 26 lat. Była mamą 2 małych dzieci. Książę Filip zaś podejmował decyzje dotyczące ich potomstwa. To było dość staromodne podejście, gdzie mężczyzna jest traktowany z szacunkiem, ponieważ tak została wychowana królowa. I tak oczywiście miało pozostać. Naprawdę podobał mu się pomysł wychowania dzieci. Filip potrafił wrzucić księcia Karola do basenu w pałacu Buckingham. Choć były to ich cudowne, szczęśliwe lata, książę Filip często przebywał na Malcie. Marynarka rozwijała się tam pełną parą. W Grand Harbor pływały wspaniałe okręty. A w hotelu Fenicia odbywały się mecze polo i dancingi. Królowa zawsze mówiła, że Malta jest jedynym miejscem poza Anglią, które może nazwać domem. Mogła tam jeździć swoim małym samochodem, robić zakupy, chodzić do kina, oglądać księcia Filipa grającego w polo. Było to miejsce, w którym byli bardzo zrelaksowani i gdzie mogli być tak normalną, młodą rodziną, jak to tylko możliwe. Ale to zwykłe życie nie trwało długo. Gdy Filip i Elżbieta podróżowali po Kenii, król nagle zmarł. Z Sandringham królowa matka rozmawiała z córką przez telefon. Oto ciało ukochanego króla, którego śmierć z okrutną gwałtownością zabrała spośród nas. Wielka księżniczka Elżbieta Aleksandra Maria staje się nam królową Elżbietą II, z łaski Bożej królową tego królestwa po śmierci naszego świętej pamięci ostatniego władcy. Elżbieta była teraz królową. Według jego rówieśnika Michaela Parkera, który był wtedy z nimi w Kenii, to był kompletny szok. Zrobił się biały i po prostu zakrył twarz gazetą, próbując pojąć to wszystko, ponieważ ani on, ani księżniczka nie sądzili, że jej ojciec wkrótce umrze. Liczyli na kolejne 10 lat wolności w życiu małżeńskim, zanim księżniczka będzie musiała przejąć rządy. Było to więc ogromnym zaskoczeniem. Ich szczęśliwa egzystencja dobiegła końca. Sądził, że będą kontynuować związek jako mąż i żona, oficer marynarki i jego żona do około 1960 roku. Okazało się, że było to znacznie przeszacowane. I oczywiście życie znacznie się zmieniło. Potem musiał zrezygnować z kariery. To była dla niego poważna porażka. Musiał dostosować się do nowej, nieznanej dotąd roli partnera monarchini, towarzysza królowej. Wkroczył na obce terytorium. Jako królewski małżonek Filip otrzymał honorowe tytuły. To prawdopodobnie jeden z największych ciosów w jego życiu, z którym musiał się zmierzyć, ponieważ nienawidził otrzymywać jakichkolwiek nominacji, na które nie zasłużył. Trudno było przyznać mu jakiekolwiek odznaczenie, jeśli nie można było udowodnić, że na nie zasłużył. Gdy nagle został admirałem floty, feldmarszałkiem i marszałkiem królewskich sił powietrznych, znienawidził to wszystko. Jego wuj, Lord Mountbatten, został szefem marynarki wojennej. Jego dziadek został szefem marynarki wojennej i wszyscy mówili, że książę Filip mógł to zrobić na podstawie własnych zasług. Nie ulega wątpliwości, że pozycja małżonka królowej Anglii to bardzo ważna rola. Nie zostawia się kariery w marynarce od tak.
Po objęciu tronu Elżbiecie przybyło obowiązków. Królowa nie omawiała spraw państwowych z księciem Filipem, ponieważ konstytucja jej na to nie zezwalała. Jest suwerenem na mocy ustawy parlamentu i poprzez sukcesję, a dokumenty rządowe trafiają do niej. Chociaż był księciem Zjednoczonego Królestwa, nie miał prawa przeglądać żadnych dokumentów państwowych. Zapytałem księcia Edynburga, czy wie, co robić. Odpowiedział: nie, nie mam pojęcia. Zapytałem, czy ktoś mówił panu, co robić. Zaprzeczył i powiedział: byli tacy, którzy mówili mi, czego nie robić. Królowa, kiedy obejmowała urząd, dostała określoną rolę. Było jasne, co miała zrobić, ponieważ jej rola była jasno sprecyzowana, a ona weszła w nią naturalnie i z łatwością. On natomiast został odsunięty na bok, co było dla niego wyzwaniem. Królowa otoczyła się swoimi doradcami, takimi jak Winston Churchill, wówczas już starszy mężczyzna, który w latach 20. ubiegłego wieku, gdy była małą dziewczynką, dosłownie sadzał ją sobie na kolanach. Drugim doradcą był prywatny sekretarz jej ojca. Tych dwóch starszych mężczyzn zdominowało 26-letnią królową, pozostawiając księcia na uboczu. Królowa jest w rzeczywistości bardzo nieśmiałą kobietą, a obecność Filipa u jej boku bardzo jej pomogła. Wyobraźmy to sobie. Skrajnie nieśmiała osoba wchodząca do pomieszczenia, w którym wszystkie oczy zwrócone są na nią. Setki ludzi czekających na to, co powie, w co się ubierze, co zrobi. Koronacja nowej królowej przyniosła Filipowi szybką okazję do wykazania się. Pałac Świętego Jakuba był miejscem spotkań nowo powołanej komisji koronacyjnej, której przewodniczył książę Edynburga. Organizacja tego wydarzenia była pierwszym poślubnym zadaniem Filipa. Poszło gładko. Od samego początku uroczystości koronacyjnych księciu Filipowi dopisywał humor, a tuż po koronacji królowej musiał uklęknąć u jej stóp i przysiąc jej wierność. Kilka sekund później powiedział do niej: skąd wytrzasnęłaś taką czapkę? Tu widać, jak potrafi rozładować napięcie królowej za pomocą żartów. Był dla niej idealnym towarzyszem, ponieważ umiał rozbawić ją nawet w bardzo poważnych momentach. W dniu koronacji rodzina królewska zebrała się razem na pałacowym balkonie, aby usłyszeć aklamacje poddanych. Niestety Filip był sfrustrowany próbami ograniczenia jego wpływów przez brytyjski establishment. Kiedy królowa wstąpiła na tron, Winston Churchill jako premier nalegał, aby ich dzieci nie otrzymały nazwiska księcia Filipa. Wuj Filipa, Lord Mountbatten, przekroczył granicę. Lord Mountbatten przechwalał się podczas kolacji, że teraz to dynastia Mountbattenów panuje w tym kraju i właściwie to tak było. W rezultacie książę Ernest Hanowerski, który siedział przy stole z Mountbattenem, poszedł do królowej Marii, przekazując, co Mountbatten wygaduje. Królowa wezwała Churchilla i oświadczyła, że tak nie może być. Churchill był bardzo wpływową postacią. Myślę, że w pewnym stopniu zmusił królową do tego, by wciąż używano nazwiska Windsor. Istniało ku temu kilka powodów. Dynastia Windsorów brzmiała po prostu dużo lepiej. Każdy kojarzył zamek Windsor, każdy go podziwiał. To było sprytne posunięcie. Oczywiście jest to również wymyślone nazwisko, które stworzono w 1917 roku. Mówi się jednak, że księcia Filipa naprawdę to zirytowało, ponieważ większość mężczyzn nadaje nazwisko swojej rodzinie. Przechwałki Mountbattena przypieczętowały los dynastii. Filip był wściekły, a ich relacje nigdy nie wróciły do normalności. Narzekał, że jest dla nich, cytat, cholerną amebą. Ubolewał, że jest jedynym chrześcijaninem, którego dzieci nie noszą jego nazwiska. Był z tego powodu niezadowolony, ale chodziło również o ograniczenia jego działań. Nie mógł wypowiadać się tak otwarcie, jak robił to wcześniej. Dworzanie ze starej szkoły pałacu Buckingham byli mu bardzo nieprzychylni. Nie lubili go, uważali go za filantropa. Nie doceniali jego poglądów i pomysłów modernizacji. Był błyskotliwym i mającym własne zdanie młodym człowiekiem. Nie podobała mu się atmosfera panująca w pałacu Buckingham. Czuł, że się tam dusi. Uważał, że zwyczaj noszenia peruk przez służbę jest idiotyczny. Najwyraźniej chciał być kimś więcej niż tylko powiewem nowości. Chciał wprowadzić duże zmiany. Jednak na początku poważnie się zastanawiał, czy się do tego nadaje. Podróż po świecie zapewniła Filipowi ucieczkę od restrykcji królewskiego życia. Książę Filip udał się do Melbourne, aby uroczyście zainaugurować igrzyska w Australii.
Potem skorzystał z okazji, by przejąć królewski jacht Britannia i wypłynął w rejs z przyjaciółmi na kolejne 3 miesiące. Książę Filip wraz ze swoim druhem Michaelem Parkerem przebywał poza krajem przez prawie 6 miesięcy. Na pokładzie Brytanii wyruszyli w podróż dookoła świata. Oczywiście zaczęto plotkować, że wdaje się w szalone romanse na całym świecie. W prasie, zwłaszcza zagranicznej, pojawiły się spekulacje, że ich małżeństwo przeżywa poważny kryzys. Książę Filip zdecydowanie był samcem alfa. Był bardzo męski. Świetnie radził sobie w męskim gronie. Jednak potrafił też dogadywać się z kobietami. Sprawiał, że kobiety chichotały i totalnie miękły w jego obecności. Francuskie gazety z lat 50. XX wieku wielokrotnie oskarżały księcia Filipa o to, że interesuje się innymi kobietami. Na początku lat 60. okazało się, że książę Filip chodził do klubu czwartkowego, w którym bywały bardzo ekstrawaganckie postacie. Krążyły plotki, że spotykał się tam z różnymi kobietami. Opowiadano wiele bzdur o orgiach w klubie czwartkowym, które moim zdaniem były po prostu wieczornymi popijawami młodych chłopaków. Powstały historie o całym legionie kobiet, z którymi rzekomo zadawał się Filip. Z pewnością miał oko do ładnych kobiet i lubił ich towarzystwo. Krążyło wiele plotek. Problem polegał jednak na tym, że nie ma jak rozstrzygnąć, czy chodziło o fizyczny romans, czy jedynie o przyjaźń i sympatię. Książę Filip miał sposób na radzenie sobie z oskarżeniami o romanse z przeszłości. Zwykł mówić: jak niby miałbym to zrobić, skoro zawsze ktoś mnie śledził, zawsze byłem otoczony przez tłumy ludzi. Ostatecznie nigdy nie było żadnych mocnych dowodów na jego zdradę. Książę Filip był jedną z tych osób, które oglądają wystawy, ale nic nie kupują. Jego królewska wysokość niesiony na tronie na odległej wyspie na środku Pacyfiku w towarzystwie lokalnych kobiet. W połowie trasy na Brytanii dochodzi do kryzysu, gdy kolega Filipa, kapitan Michael Parker, otrzymuje pozew rozwodowy. Żona oskarża go o zdradę. Od plotek, zwłaszcza za oceanem, aż huczało. Zresztą nie pierwszy raz w tym stuleciu. To właśnie amerykańska prasa rozpętała tę burzę, podobnie jak w przypadku romansu króla Edwarda VIII z Wallis Simpson. Również teraz amerykańskie tabloidy publikują kolejne artykuły sugerujące, że Filip miał niecne zamiary, wyjeżdżając z kraju. Te plotki niepokoiły pałac Buckingham i królową do tego stopnia, że upoważniła pałac do wydania wyjątkowego oświadczenia na temat sytuacji jej małżeństwa z księciem Filipem, w którym podkreślono, że wszystko jest w porządku. Co ważne, poleciała do Portugalii, by spotkać się z nim przed jego powrotem do Wielkiej Brytanii. Myślę, że było to znaczące posunięcie wobec tych wszystkich pogłosek i miało na celu pokazanie, że w ich małżeństwie wszystko jest w porządku. Królowa, zakładając, że zapuścił brodę podczas swojej podróży, na powitanie zjawiła się ze sztuczną brodą. W rzeczywistości książę się ogolił przed przybyciem na miejsce, więc żart wypadł trochę słabo. Jednak udało się im pogodzić dzielące ich różnice. Zaledwie 4 lata później urodził się książę Andrzej, a następnie książę Edward. O Andrzeju mówiono, że jest dzieckiem miłości, ponieważ w pewnym sensie jego narodziny wskazywały na poprawę sytuacji małżeństwa w 1960 roku. Doświadczenia Filipa nie przysporzyły mu sympatii prasy. Książę Filip nie lubił mediów i naprawdę nie chciał wdawać się w jakąkolwiek rozmowę z nimi. Stąd w mediach wydawał się gburowaty. Zazwyczaj bardzo dobrze dogaduje się z prasą. Są jednak pewne rzeczy, które czasami robią, a których ja być może nie lubię. Odchodził, gdy tylko ktoś zadawał głupie pytanie. Dziennikarz zapytał na przykład, jak minął lot, a on odpowiedział: czy leciał pan kiedyś samolotem? Ten przytaknął, a książę odparł: więc właśnie tak było. Lub: jak się książę dzisiaj czuje? Odpowiedź: czy wyglądam na chorego?
Filip zaangażował się w działalność charytatywną, wykorzystując swoje wpływy do wspierania spraw, które go pasjonowały. Książę Filip powiedział, że nie ma żalu o koniec kariery, ale wie, że musi znaleźć sobie inne zajęcie. Nie jest człowiekiem, który mógłby usiedzieć nawet 5 minut bezczynnie. Gdy królowa go potrzebowała, cały rok zajmował się różnymi wyznaczonymi sprawami. Kiedy nie był potrzebny, zajmował się sobą. Ostatnia wizyta księcia Filipa w Ameryce pomogła zebrać $1 milion na rzecz potrzebujących dzieci. Książę Filip żył bardzo skoncentrowany na chwili obecnej. Mając za sobą takie dzieciństwo, nie spędzał zbyt wiele czasu na roztrząsaniu przeszłości. Był człowiekiem, który lubił iść naprzód w każdym momencie, był człowiekiem czynu. Zawsze było coś do zrobienia, nowy problem, nowe sprawy do rozwiązania. Krótko po wojnie założono Stowarzyszenie Narodowych Placów Zabaw. Władze lokalne chciały stworzyć na zbombardowanych obszarach strefy zieleni. Na skutek działań wojennych w latach 1939–45 na tych terenach ludność desperacko potrzebowała mieszkań, gdyż zostały one zrównane z ziemią. Książę Filip postawił się Kurtowi Hahnowi, który założył Gordonstoun i oświadczył: nie, dzieci muszą mieć przestrzeń do biegania i oddychania. To dlatego mamy tak wiele parków i terenów zielonych w całej Wielkiej Brytanii. To w dużej mierze jego zasługa. Ludzie o tym nie wiedzą. Była to pierwsza krajowa organizacja charytatywna, w którą się zaangażował po zaręczynach z księżniczką Elżbietą w 1947 roku. To, co mnie zaskoczyło, gdy pojawiłem się w biurze, to fakt, że po pierwsze był tam prezesem, a po drugie okazał się kimś bardzo oddanym swojemu zadaniu i niezwykle pracowitym. Interesował się psychologią. Dużo czytał Carla Junga, szwajcarskiego psychologa analitycznego. Jung uważał, że szczęśliwi ludzie w tym życiu patrzą na zewnątrz. Nie interesują się sobą, interesują się innymi ludźmi i otaczającym ich światem, nauką, naturą, sztuką, światem poza nimi. Filip miał poważne zastrzeżenia do ludzi, którzy spędzali czas na rozmyślaniu, myśleniu i dogadzaniu sobie. On sam nie miał z tym wiele wspólnego. Bardzo zależało mu na sprawności fizycznej młodych ludzi. Kiedyś powiedział, że martwi się, że jedyną aktywnością dzieci w przyszłości będzie podnoszenie noża i widelca. Było to kilkadziesiąt lat przed tym, jak zaczęliśmy walkę z otyłością. Program Nagrody Księcia Edynburga wpłynął na życie milionów ludzi. Nagroda Księcia Edynburga wpłynęła na życie milionów ludzi. Uczy przywództwa i daje możliwość zdobycia różnych certyfikatów. Jeśli zdobędziesz złotą odznakę, naprawdę jesteś kimś. Był pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która mówiła o przeludnieniu. Mówił o ochronie przyrody. Wiedział, że niektóre gatunki wymrą, jeśli nie będą chronione. Książę Filip był prezesem Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody przez wiele, wiele lat. Mógł udać się do dowolnego kraju na świecie i porozmawiać z głowami państw. Jego wieloletnia działalność na rzecz ochrony przyrody była imponująca. Odciążył również królową w zarządzaniu królewskimi posiadłościami. Zrobił to wszystko dla niej, ponieważ zdawał sobie sprawę, że mógł jej tu bardzo pomóc. Odegrał kluczową rolę w zarządzaniu posiadłościami Sandringham i Balmoral. Był także zastępcą strażnika w zamku Windsor. Miał więc ogromny wkład w zrównoważony rozwój tych posiadłości. Musiał sam znaleźć swoją rolę, co udało mu się dzięki różnym projektom, w które się angażował. A potem kolejne 830 i więcej organizacji, z którymi współpracował. Podczas wieczoru zebrano 10 000 funtów na rzecz Nagrody Księcia. Wszyscy goście świetnie się bawili. Naprawdę odmienił życie ludzi. Sam powiedział mi kiedyś: zbieranie funduszy nigdy się nie kończy. Kiedy niekończący się ciąg królewskich zadań charytatywnych stał się zbyt męczący, Filip przeniósł się do rodzinnej posiadłości na wsi. Pracując dla każdego, kto ma władzę, pieniądze i sławę, a rodzina królewska ma to wszystko, prowadzisz podwójne życie. Życie pracą i dla przyjemności. Miałem wielkie szczęście, ponieważ byłem częścią tego przyjemnego życia jego królewskiej wysokości. Zacząłem na samym dole drabiny i awansowałem na prywatnego woźnicę księcia Edynburga. Książę Filip przyjeżdżał z pałacu Buckingham, będącego biurem zamku Windsor,
i spędzał weekendy na powożeniu zaprzęgami. Konie nie dbały o to, kim był. Czasami zachowywały się dobrze, czasem nie. Dla niego było to jednak duchowe wyzwolenie. Podobało mu się to, że nie zawsze konie robiły to, co im kazał. Myślę, że to była jego osobista terapia. Ale Filipowi nie wystarczał łagodny kłus. 3, 2, 1, jazda. Pomógł przekształcić powożenie zaprzęgami w szybki sport międzynarodowy. To było dość surrealistyczne, że mąż jej królewskiej mości powoził powozem, który on i ja zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy pod kątem dyscypliny sportowej, którą on wymyślił, z końmi, które ona wyhodowała. Myślę, że to dość niezwykłe. Wzięliśmy udział w kilku mistrzostwach Europy, świata i kraju. Był międzynarodowym zawodnikiem. Sam zdobył 2 brązowe i 1 złoty medal w brytyjskiej drużynie jeździeckiej, więc był doskonałym jeźdźcem. Aby zajmować się końmi, trzeba było mieć dobre umiejętności komunikacyjne. Zawody, na które jeździliśmy, zawsze były zakrapianymi imprezami. Widząc wtedy księcia Filipa przemierzającego salę, chciałbym mieć choć 10% jego uroku. Kiedy książę Filip był w ferworze rywalizacji, czasami zdarzało mu się mówić do swoich koni jak do marynarzy, kiedy pokonując przeszkody nie jechały dokładnie tam, gdzie chciał. Ale Filip nigdy nie zapomniał o swojej głównej roli – męża królowej. W 1977 roku Elżbieta zasiadała na tronie już od 25 lat. Gdziekolwiek się pojawiła, była w centrum uwagi. Przy królowej nikt nie zachowuje się normalnie. Królowa jest otoczona niewidzialną fosą. Dzieci królowej kłaniają się jej lub dygają, gdy widzą ją po raz pierwszy w ciągu dnia. Sława udzieliła się również Filipowi. Kiedy po raz pierwszy spotkałem księcia Edynburga, byłem lekko zdenerwowany. Martwiłem się, że powiem lub zrobię coś nie tak. On jednak okazał się absolutnym dżentelmenem. Sprawił, że poczułem się swobodnie. Książę był jedyną osobą na świecie, która traktowała królową jak człowieka, ponieważ był jej partnerem, bratnią duszą i najlepszym przyjacielem. To książę Filip nosił spodnie za kulisami. Pewnego dnia jechał samochodem ze swoim wujem, lordem Mountbattenem, który siedział na tylnym siedzeniu. Jechali przez królewską posiadłość, a królowa zaczęła narzekać, że książę Filip jedzie zdecydowanie za szybko. Odparł: jeśli jeszcze raz będziesz narzekać na moją jazdę, wyrzucę cię. Królowa zamilkła. Kiedy się zatrzymali, lord Mountbatten zapytał królową: dlaczego pozwalasz mu tak do siebie mówić? Odpowiedziała: przecież by mnie wyrzucił. Kiedyś byłem z królewską parą na Royal Variety Show. Królowa zniknęła pośród tłumu, by porozmawiać z kilkoma osobami. Stałem na skraju sali z księciem Filipem. Obserwował całą scenę. Nagle dostrzegłem, że wyłowiła go wzrokiem. Patrzyli się na siebie przez zatłoczoną salę. Ona się uśmiechnęła, a on, wciąż patrząc, uniósł kieliszek. Pomyślałem: o tak, między tą dwójką jest coś wyjątkowego. Filip sprostał roli reprezentanta jej królewskiej mości. Lubił dobrze wyglądać. Zawsze był nienagannie ubrany. Ubierał się bardzo świadomie. Ilekroć pojawialiśmy się na jakimś wydarzeniu, zawsze miał na sobie odpowiedni krawat. Zawsze miał w kieszeni chusteczkę ułożoną dokładnie pod tym samym kątem, jak zwykł ją nosić jego ojciec. Pochodzi z epoki, w której mężczyźni ubierali się bardzo elegancko. Nigdy nie zobaczylibyśmy go w koszuli, krawacie i marynarce. Były to czasy starego Hollywood. Nawet jeśli nigdy nie byli uznawani za celebrytów, można ich było zobaczyć na różnych wydarzeniach w białym lub czarnym krawacie, długim garniturze, ale on zawsze wyglądał perfekcyjnie. Styl Filipa był tak wpływowy, że dla niektórych zyskał status niemal religijny.
Na odległej części Pacyfiku znajduje się wyspa, na której miejscowi czczą księcia Filipa jak Boga. To jedyne miejsce na ziemi, w którym jest ważniejszy od swojej żony, ponieważ wszędzie indziej to ona jest suwerenem. Ona jest królową, a on mężczyzną 2 kroki za nią. Tam natomiast jest postacią boską, której oddaje się cześć. Czczą go jak Boga. Co ciekawe, kiedy poruszyłem z nim ten temat, powiedział: nie chcę o tym rozmawiać. Zapytałem dlaczego. Odpowiedział: bo ty chciałbyś po prostu pośmiać się z tych ludzi. To dla ciebie zabawna historia. Widok tych tubylców z moim zdjęciem w ich łodzi. Czy nie możemy szanować ludzkich tradycji, jakiekolwiek by one nie były? Rzeczywiście, w pewnym momencie bardzo uprzejmie wysłali mu nawet kotekę. Kiedy pałac został zapytany, czy książę Filip będzie ją nosił, otrzymał odpowiedź od dworzanina, że niechętnie zobowiązują do tego jego królewską wysokość. Spotkanie z rodziną królewską zawsze jest trudne. Kiedy członkowie rodziny królewskiej opuszczają pokój, przypomina to wydłubanie pestki z pomiędzy zębów. To wielka ulga, ponieważ sytuacja jest dość kłopotliwa. Książę Edynburga zdawał sobie z tego sprawę i za każdym razem, gdy spotykał się z ludźmi, starał się rozśmieszyć przynajmniej jednego z nich i zwykle mu się to udawało. Przed państwem światowy lider w odsłanianiu tablic pamiątkowych. Z królową i księciem Filipem królewskość to świetna zabawa. Zawsze lubiłem spędzać dzień podążając za księciem Filipem. Obserwowanie go z bliska i jego interakcje z ludźmi były niezwykle zabawne. Klasycznym przykładem była wizyta w Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ośrodek ten monitorował zagrożenie nuklearne i sieci szpiegowskie. Książę zapytał jednego z facetów siedzących przy komputerze: mówisz po rosyjsku czy chińsku? Facet zaprzeczył. Książę odparł: miejmy więc nadzieję, że nie zaatakują na twojej zmianie. Będąc w Ganie, zapytał: ilu posłów macie w parlamencie? Gość odpowiedział: około 200. A on odpowiedział: wystarczająco. My mamy ich aż 650, z czego większość jest kompletnie bezużyteczna. W 1963 roku, podczas obchodów niepodległości Kenii, w których uczestniczył, wiele krajów otrzymało niepodległość od Imperium Brytyjskiego. Gdy wybiła północ, orkiestra zagrała, odrzutowiec Unii zniżył lot, a kenijska flaga miała zostać podniesiona, zwrócił się do Jomo Kenyaty, kenijskiego przywódcy, mówiąc: na pewno chcesz przez to przechodzić? Jednak żarty nie zawsze były udane. Czasami miał kłopoty, ponieważ nie był szczególnie poprawny politycznie. Po prostu mówił to, co myślał. Z łatwością dogadywał się z ludźmi. Starał się podtrzymywać rozmowę. Rzucał więc dziwne uwagi i od czasu do czasu zbaczał z tematu. Kiedyś powiedział mi, że zawsze robiło mu się przykro, gdy widział, że w podróż za nim udaje się brytyjska prasa, ponieważ wiedział, że spędzą 4 dni podróży czekając, aż ten zaliczy wpadkę, która stanie się tematem artykułu. Podobało mi się w nim to, że kiedy popełnił jedną z tych tak zwanych gaf, nigdy za nią nie przepraszał. Następnego dnia zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Jeśli prowadzimy rozmowę, a ktoś szturcha nas z tyłu mikrofonem czy jednym z tych długich urządzeń podsłuchowych, mogących zarejestrować rozmowę z odległości 20 metrów, człowiek może poczuć się nieco zaniepokojony. Twierdził, że my w mediach źle to wszystko zrozumieliśmy, że on tylko przełamuje lody. Zawsze lubił podburzać i rozbawiać innych. Czasami mogło to być nawet obraźliwe. Trzeba było znać jego sposoby. Zawsze wiedziałem, że cokolwiek mówi, nie mówi tego na poważnie. Taki miał styl. Wspaniałą rzeczą w księciu Filipie jest to, że nie krążą o nim żadne mity czy domysły na temat tego, jaką jest osobą. Jest dokładnie taki, jak go widzą. Taki w rzeczywistości jest. Podobno zasugerował książę jednemu operatorowi takiego sprzętu, żeby się go pozbył. No cóż. Cieszę się, że go wyłączył. Mam taką nadzieję. Był chyba ostatnim człowiekiem, któremu uchodziły na sucho niepoprawne politycznie żarty. Myślę, że wielu ludziom to imponowało.
Co ciekawe, książę Edynburga nie przejmował się szczególnie tym, czy opinia publiczna go lubi, czy nie. Pochodził z epoki, w której walczył na wojnie i widział tam wiele okropności. Uważał, że większość współczesnych ludzi jest trochę zbyt wrażliwa i dlatego nie umieją przyjąć krytyki. On z pewnością taki nie był. Przyjmował wszelką krytykę i po prostu ją ignorował, przyjmując, że jest to część jego pracy. Kiedy lata temu pojechał do Kanady, powiedział wprost: jeśli nas chcecie, będziemy tu i zrobimy to, co do nas należy. Jeśli jednak nas nie chcecie, po prostu to powiedzcie, a my odejdziemy. Powiedział, że ludziom wydaje się, że monarchia istnieje sama dla siebie. Monarchia nie istnieje sama dla siebie, jest dla ludzi. A jeśli ludzie chcą zmian, to mogą je wprowadzić, mogą na nie głosować, bo na tym polega demokracja. Być może trochę niesprawiedliwe byłoby skupianie się wyłącznie na jego błyskotliwych ripostach, a nie na ogromnym wkładzie, jaki wniósł w życie publiczne. Tak znana osoba wymagała objęcia ochroną. Książę Filip tolerował policjantów i lubił swoją wolność. I oczywiście nie korzystał z ochrony, dopóki nie ożenił się z królową. Potem musiał się z tym pogodzić. Ochrona okazała się jednak niezbędna. W 1979 roku Lord Mountbatten, mentor księcia Karola, zginął od bomby podłożonej przez Ira. Kiedy przebywaliśmy w Sandringham i Balmoral, a książę chciał mieć trochę wolnego czasu, odchodziliśmy. Ale jeśli książę Filip wsiadał do samochodu i odjeżdżał z oficerem ochrony, niewiele można było zrobić. Książę Filip naprawdę nie dbał o bezpieczeństwo. Był silnym, zdrowym i krzepkim mężczyzną. Często pytałem księcia, czy mogę się z nim zabrać. Mówiłem, że bardzo interesuje mnie powożenie. Nie zamierzam jechać z nim w roli ochroniarza. A on w pewnym sensie pozwalał mi na to. Były też takie sytuacje, kiedy trzeba było pójść i jasno zaznaczyć, że dziś książę nie może uniknąć towarzystwa ochrony. Filip często musiał dostosowywać się do kwestii bezpieczeństwa. W większość weekendów, kiedy jechaliśmy samochodem, mówił mi: będziemy mieli gościa. Pewnego razu oznajmił mi: zabieramy na przejażdżkę panią Reagan. Prezydent Reagan i pierwsza dama Nancy Reagan przybyli do Wielkiej Brytanii z wizytą państwową. Środki bezpieczeństwa były bardzo zaostrzone. Książę Filip wyszedł na przejażdżkę. Powiedział: cholerna kobieta. Zapytałem: co się dzieje, ser? Odparł: do powozu musimy zabrać ludzi z Secret Service. Ochroniarz miał garnitur o 2 rozmiary za mały i nie miał szyi, tylko głowę wsadzoną na ramiona. Siedliśmy do powozu i ruszyliśmy. Królowa i prezydent jechali na 2 kanadyjskich koniach. Tu się zatrzymaliśmy. Przed nami widzimy plastikowe pachołki rozstawione na około 6 cali szerzej niż powóz. Naturalnie musieliśmy między nimi przejechać. Pani prezydent pyta: co to takiego? Książę odpowiada: pokażę pani. Więc ruszamy kłusem między tymi pachołkami. Spojrzałem na królową i prezydenta, myśląc: no ładnie, tyle środków bezpieczeństwa, a my zabijemy panią prezydentową szaloną jazdą wśród pachołków. Z punktu widzenia konstytucji książę Filip nie pełnił żadnej oficjalnej roli. Jednak to od królowej zależało, w jakim stopniu konsultowała się z nim w różnych sprawach. W prywatnych kwestiach rodzinnych oczywiście ustępowała mu jak każda żona tamtego pokolenia. To Filip był głową rodziny, taka była jego rola. A kiedy pojawiały się dzieci, królowa jasno dawała do zrozumienia, że rola Filipa będzie nienaruszalna. Najstarsze dziecko, Karol, pewnego dnia miał zostać królem. Książę Filip był bardzo zżyty ze swoją córką, księżniczką Anną i księciem Edwardem. Jednak nigdy nie zbliżył się szczególnie do księcia Karola. Karol nie był mężczyzną, jakim Filip chciał, aby był, i to naprawdę mu przeszkadzało. Kiedyś zapytałem księcia Filipa o jego relacje z księciem Karolem i dodałem: dla mnie jesteście do siebie bardzo podobni. Mam na myśli to, że chodzicie i mówicie w ten sam sposób, macie wspólne zainteresowania. Młodzi ludzie, natura, środowisko. Wtedy mnie zatrzymał. Powiedział: nic podobnego. Odparł: tak, jesteśmy bardzo podobni naturalnie, ale jest między nami zasadnicza różnica. Karol jest romantykiem, a ja pragmatykiem. A książę Filip naprawdę był pragmatykiem. Lubił rozwiązywać problemy, lubił załatwiać sprawy, był praktyczny, nie był romantykiem.
To są zupełnie różne osoby. Sądzę też, że książę Filip oczekiwał zbyt wiele od księcia Karola. Za każdym razem, gdy książę Karol wpadał na nowy pomysł, czy to z zakresu ekologii, czy też architektury lub rolnictwa, jego ojciec zawsze go o to wypytywał. Zawsze starał się go sprowadzić na ziemię i usłyszeć od niego szczegóły jego postępowania. I nawet jeśli czasem się z nim zgadzał, nigdy nie dawał po sobie poznać, że od razu to zaakceptował. Miał tendencję do zmuszania ludzi do wyjaśniania pewnych kwestii, aby odkryć ich motywy działania. Swego czasu media żyły sprawami księcia Walii i jego relacjami z rodzicami, a ten nie dogadywał się z nimi. To jak w każdej innej rodzinie. Są chwile, kiedy się dogadujecie, a są chwile, kiedy się nie dogadujecie. Jest to jednak wyjątkowa rodzina. Jeśli ktoś z nich kichnie, media informują, że ma grypę. Jeśli ktoś zakaszle, usłyszymy o zapaleniu oskrzeli. Wszystko, co robią, każdy ich ruch jest drobiazgowo analizowany i opisywany. Książę Karol miał pewien okres użalania się nad sobą. Współpracował przy tworzeniu biografii, w której opowiadał o tym, że jako małe dziecko czuł się samotny w swoim wózku. Myślę, że książę Filip uznałby takie wyznanie za rozczarowujące. Dla niego nie miałoby to też większego znaczenia, ponieważ należał do pokolenia, które nie narzekało na swoje dzieciństwo, tylko po prostu żyło się dalej. Takie dostałeś karty, grasz tym, co masz. Filip obserwował, jak związki Karola opanowały media. Pojawienie się Diany Spencer przyciągnęło jeszcze więcej uwagi. Myślę, że na początku to Filip najłatwiej się z nią dogadywał. Filip był outsiderem, Diana też była trochę outsiderką. Wyszła za mąż za członka rodziny królewskiej, on też się do niej wżenił. W rodzinie królewskiej była outsiderką, ale nie wśród angielskiej elity, była przecież córką hrabiego. W pewnym sensie książę Filip był winny małżeństwa Karola i Diany, ponieważ to on naciskał na Karola, by się z nią ożenił. A było jasne, że nie była ona odpowiednią żoną dla Karola. To on powiedział mu, żeby w końcu podjął decyzję. Jestem pewien, że w tamtym czasie pewnie żartował, mówiąc, jeśli to się nie uda, zawsze możesz wrócić do Kamilii. Po ślubie Karola i Diany, a wkrótce także rodziców kolejnego przyszłego króla, Williama, sukcesja tronu wydawała się zapewniona. Ustatkował się również drugi syn królowej i Filipa, Andrzej. Andrzej ciężko pracował, był ulubieńcem królowej, rozpieszczonym dzieckiem i odnoszącym sukcesy żołnierzem. Zrobił wielką karierę w marynarce. Potem w jego życiu pojawiła się Fergie i wszyscy byli tym faktem zachwyceni. Sarah Ferguson wywodziła się z arystokracji i robiła obiecującą karierę w branży PR. To podobało się Filipowi. Początkowo bardzo ją polubił, uważał, że jest urocza, choć razem z królową byli zdumieni, że ktokolwiek chce wyrwać im z rąk ich syna. Jednak związek Andrzeja i Sary wkrótce napotkał problemy i stał się głównym newsem po tym, jak sfotografowano ją opalającą się topless, podczas gdy jej doradca finansowy ssał jej palce u stóp. Kiedy latem 1992 roku wybuchł skandal z ssaniem stóp, Filip wpadł w furię. Uważał, że przyniosła wielki wstyd rodzinie królewskiej i dość jasno wyraził swoje uczucia. Nie chodziło jedynie o kwestię ssania stóp, ale o rozpad małżeństwa, jej niestosowne zachowanie i rozrzutność. Wydawała mnóstwo pieniędzy, ciągle coś kupowała, podróżowała pierwszą klasą, robiła niekrólewskie rzeczy i to w niezbyt przyzwoity sposób. Naprawdę nie chciał mieć z nią nic więcej wspólnego. Gdy wchodziła do pokoju, on wychodził. Doszło do tego, że Fergie bywała w królewskich rezydencjach tylko wtedy, gdy księcia Filipa nie było, a ich relacje już nigdy się nie poprawiły.
Nie tylko związek Andrzeja przeżywał kryzys. Karol i Diana starali się pogodzić królewskie obowiązki z 12-letnią różnicą wieku. Książę Filip i księżna Diana naprawdę dobrze się dogadywali. Był bardzo empatyczny i myślę, że nie pochwalał tego, jak Karol traktował Dianę. Pisał do niej miłe listy, nazywając siebie tatą, a królową mamą. Starał się ją wspierać. Ze względu na liczne obowiązki, małżeństwa w rodzinach królewskich przechodzą więcej trudności niż jakiekolwiek inne małżeństwa. On starał się być pomocny i empatyczny. Małżeństwo następcy tronu było szczególnie ważne. Było ważne dla kraju i monarchii, więc czuł, że powinien interweniować, jeśli będzie to możliwe. Czytałem listy, które pisał do księżnej Walii oraz jej odpowiedzi. Obie strony pisały bardzo piękne listy. Są bardzo poruszające, zwłaszcza teraz, gdy wiemy, co się ostatecznie wydarzyło. On naprawdę starał się nawiązać z nią kontakt i nawiązać nić porozumienia. Zagadywał o wspólne zainteresowania, proponował wyjścia do opery i podobne rzeczy. Powiedziałem jej wtedy, że książę naprawdę ją wspiera. Zgodziła się z tym, ale powiedziała też, że w czasie, gdy otrzymywała te listy, trudno jej było uwierzyć, że wsparcie Filipa wynikało z samej chęci pomocy. Książę stopniowo tracił do niej cierpliwość. W końcu powiedział jej: Diano, nie zapominaj, że nie chodzi tu tylko o ciebie. Jesteś częścią nas i w tej grze chodzi o nas jako całość. Później Diana wyznała, że nienawidzi Filipa. Ostatecznie więc nie była mu przychylna. Filip rzadko znajdował się w sytuacji, w której nie mógł postawić na swoim. Diana wyznała, że krzyczał na swoich pracowników. Powiedziała synom, żeby nigdy nie rozmawiali w ten sposób z ludźmi, którzy dla nich pracują. Myślę jednak, że Filipa otaczali bardzo lojalni pracownicy. Jeśli skarcił kogoś w swoim biurze, później przychodził mówiąc: czy mógłbyś przejrzeć dla mnie te papiery? Wtedy było wiadomo, że wszystko wróciło do normy. Jeśli popełniłem błąd, zawsze mogłem wyjaśnić mu, dlaczego tak się stało. Czasami to akceptował, innym razem mówił: mogłeś to zrobić lepiej. Wtedy przytakiwałem, choć zawsze mogłem się o to spierać. Czy lubił się kłócić? Lubił ciekawe rozmowy. Jeśli dyskusja się zaostrzała, tym lepiej. Nie mówię tu o kłótni i przekrzykiwaniu się, mówię o dobrej dyskusji. Pomimo bycia dobrym rozmówcą, Diana wypowiedziała mu wojnę. Książę Filip prosił królową, by zrobiła coś w sprawie Diany. Działo się to w czasie sporu o Walię. Królowa wierzyła, że jeśli nic nie zrobi, to sprawa ucichnie. Jednak książę wciąż na nią naciskał. Kiedy królowa zajmuje się polityką, przyjmuje rady innych. W tym przypadku wahała się. Czy powinna zrobić to, co zrobiłaby królowa, czy to, czego chce osoba, którą skrywa w środku? Książę zasugerował w liście, że mogą prowadzić oddzielne życie i wykonywać swoje obowiązki. Para nie przyjęła takiego rozwiązania. Księżniczka Anna jako pierwsze z królewskich dzieci wzięła rozwód ze swoim mężem, kapitanem Markiem Phillipsem. Rozwód jest zawsze powodem do smutku, a 3 nieudane małżeństwa w rodzinie królewskiej musiały być dla nich niezwykle szokujące i przykre. Książę Filip najwyraźniej uznał, że skoro im nie wychodzi, lepiej, żeby się usunęli, niż żeby przynosili straty monarchii. Ale nic nie mogło ich przygotować na to, co miało nastąpić. 31 sierpnia 1997 roku. Śmierć Diany zwróciła oczy kraju na rodzinę królewską.
Bardzo krytykowano królową i księcia Filipa za to, że nie wrócili do Londynu. Wynikało to z pytań zadawanych przez media. Czy królowa i książę Filip powinni przybyć do Londynu? Jeśli jednak zadalibyśmy pytanie, czy królowa i książę Filip postępują słusznie, pozostając w tym ciężkim czasie z nastoletnimi wnukami w Balmoral, odpowiedź byłaby twierdząca. Zależy więc, jak na to spojrzeć. To był bardzo trudny okres i tak naprawdę tylko dzięki wsparciu królowej i księcia Filipa udało im się przetrwać. Myślę, że gdyby nie ich charaktery, to byłby koniec monarchii. Zaledwie kilka miesięcy po śmierci Diany, Filip i Elżbieta świętowali 50. rocznicę ślubu. Myślę, że nauczyliśmy się przede wszystkim tego, że tolerancja jest niezbędnym elementem każdego szczęśliwego małżeństwa. Możecie mi wierzyć, królowa ma jej bardzo dużo. Przez pół wieku książę Filip uprawiał wiele hobby, które królowa musiała tolerować. Miał mnóstwo zainteresowań, nauka, technologia, przemysł, było tego sporo. Zapomniałbym o malarstwie. Miał ogromną kolekcję obrazów, był też wybitnym ornitologiem. Książę Filip napisał kilkanaście książek. Pisał o ochronie przyrody, o nauce, o powożeniu czy o zarządzaniu posiadłościami. Był zafascynowany religiami. Miał przyjaciół buddystów, muzułmanów i Żydów. Udał się do Watykanu na prywatną audiencję u papieża Jana Pawła II. Nie chciał jednak mówić o tym publicznie, to nie w jego stylu. Bardzo dogłębnie studiował religię. Miał kolekcję około 600 książek z tej dziedziny. Wydał 3 książki na temat wiary i środowiska. Nikt ich jednak nie czyta, bo są zbyt skomplikowane dla ludzi. Był zagorzałym czytelnikiem, o czym powiedziała mi nie tak dawno Zofia, żona księcia Edwarda. Czytał dużo, nawet po 90. Czytał nawet magazyny poświęcone UFO. Nie ograniczał się do kwestii naukowych. Był bardzo sprawny fizycznie. Ćwiczył, rozciągał się, pływał. Stosował własną wersję diety Atkinsa. Nie jadał dużo, nie spożywał zbyt wielu węglowodanów. Był w tym dobry, umiar we wszystkim. Nie pił zbyt wiele, ale robił dobry dżin z tonikiem. Pił też trochę piwa, choć był bardzo zdyscyplinowany. Jako młody mężczyzna biegał po ogrodzie w posiadłości Windlesham w dresie i koszulce, co ludzie robią teraz. Rozśmieszało to królową. Pytała, dlaczego biegasz w tych śmiesznych ubraniach? On odpowiadał, bo chce się spocić. Latanie było jedną z jego wielkich życiowych pasji. Latał od 20 roku życia aż do 60. W ciągu swojego życia przeleciał tyle, ile przeleciałby pilot RAF-u. Czułem, że gdybym umiał pilotować, mógłbym rozumieć niektóre z zadań pilotów, czy to wojskowych, czy liniowych. Queen's Flights przerobiono na samolot odrzutowy. Powiedział mi wtedy, nie mogę za dużo jeździć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Muszę zaktualizować moją licencję. Mąż królowej nauczył się latać odrzutowcem. Poleciał helikopterem z zamku Windsor do Brize Norton, wskoczył do odrzutowca i wrócił helikopterem. Mniej więcej na 3. dzień zapytałem, jak wasza wysokość to robi. Już powożenie 4 końmi nie jest proste, a wasza wysokość lata helikopterem, co nie jest w ogóle podobne do pilotowania samolotu, które też książę potrafi. Odparł, to wszystko jest dość podobne. Jesteś zdany na łaskę żywiołów.
Nie możesz kontrolować wiatru, nie możesz kontrolować prądów powietrza. Trzeba się im oddać. You're at the mercy of the elements and you can't control the wind, you can't control updrafts, you can't control downdrafts. You have to kind of go with the flow. And of course, Tak opisałbym księcia Filipa. Płynie z prądem, o ile ten płynie zgodnie z jego życzeniem. he kind of goes with the flow as long as it's in his direction. Książę Filip leciał samolotem, a kiedy osiągał wysokość przelotową, siadał z nami i zajmował się papierkową robotą, zostawiając kapitana i drugiego pilota u sterów. Pamiętam, jak raz wybraliśmy się w podróż, a pani z WWF nie wiedziała, że mają pilotów z przodu i przez cały czas obserwowała wysokościomierz w kabinie, martwiąc się, że książę Filip nie wróci do kabiny pilotów. Zeszliśmy na wysokość około 1000 stóp, zanim przejęliśmy stery, a ona wpadła w panikę. Wraz z wiekiem Filip musiał porzucić swoje bardziej ryzykowne pasje. Trwał jednak u boku królowej. Prawdziwą rolą królowej i księcia Filipa była rola rozjemców. Zawsze starali się ruszyć sprawy do przodu dla nas wszystkich. Przykładem mogą być wizyty w Niemczech czy Japonii, ale najbardziej zapamiętana została wizyta w Irlandii. Terroryści z Ira zostali uznani za winnych śmierci wuja Filipa, lorda Mountbattena. Książę Filip miał bardzo osobiste powody, dla których nie chciał angażować się w relacje z Irlandczykami. Powiedział kiedyś, że ludzie z łatwością podsycają nienawiść do swoich wrogów. Lepszy efekt osiąga się jednak, gdy się z nimi zaprzyjaźni. NATO jest sojuszem obronnym nastawionym na współpracę. Agresja nigdy nie była jego celem. Świętując rocznicę ślubu, królowa ze wzruszeniem mówiła o tym, jak bardzo Filip ją wspiera. Moja siła i ostoja to jej najczęstsze wyrażenie, którego używa. To dobre podsumowanie. Zawsze był przy niej. I trudno sobie wyobrazić królową funkcjonującą bez księcia Filipa. Filip pełnił królewskie obowiązki aż do 90 roku życia. Zażartował kiedyś, że on i królowa muszą dożyć 100, aby trzymać Karola z dala od tronu. Obawiali się, że ma nieco szalone pomysły i niewystarczająco silny charakter. Jednak w późniejszym życiu Filip lepiej dogadywał się z księciem Karolem i był bardzo zadowolony ze ślubu księcia Williama z Kate. Myślę, że uważają, że bez względu na to, jak długo Karol pozostanie na tronie, dalsza przyszłość monarchii jest w dobrych rękach. Wnuki go uwielbiały i podziwiały, a jeśli mieli problem, zawsze mogli porozmawiać z dziadkiem. Był w pobliżu przez długi czas, wiele przeszedł, więc był ich dobrym doradcą. Uwielbiali go i szanowali to, czego dokonał. Był również niezwykle dobry dla potomków swoich sióstr. Bez wiedzy ludzi wykształcił sporo ich dzieci i wnuków. Pamiętam, jak jego prywatny sekretarz, Sir Brian McGrath, musiał kontaktować się z dziwnymi ludźmi, potomkami niektórych z siostrzenic księcia Filipa, którzy wpadali w kłopoty w Indiach. Mówili, że są siostrzeńcami księcia Edynburga. Dzwoniono więc do pałacu Buckingham, a Sir Brian musiał to załatwiać. 1 lub 2 sprawiło sporo kłopotów. Pod sam koniec życia księcia Filipa, który dożył tak sędziwego wieku, królowa zdecydowała, że powinien on przejść na emeryturę i nie powinien już towarzyszyć jej podczas spotkań, które zwykli odbywać wspólnie. W ostatnich latach zdarzało się, że towarzyszył jej i rzucał dziwne uwagi, to tu, to tam. Szkoda, że wasza wysokość odchodzi. Cóż, najwyraźniej czas na mnie.
Chciał uciec od tego całego królewskiego pędu, ciągłych wizyt i spotkań w pałacu. Książę pełnił swoją funkcję przez 65 lat od czasu zakończenia kariery wojskowej. Od 1952 roku uczestniczył w ponad 22 000 wystąpień publicznych. Mógł się odmeldować i robić, co mu się żywnie podoba. Przeprowadził się do Sandringham. Mieszkał tam w dość skromnym gospodarstwie na terenie królewskiej posiadłości. To posiadłość należąca do królowej. Królowa i książę Filip traktowali ją jako jedną z prywatnych rezydencji. Ma wspaniały klimat, jest tu bardzo przytulnie. Był szczęśliwy, siedząc z garstką personelu, który się nim opiekował, i kilkoma osobami, które przyjeżdżały do niego w odwiedziny. Całe dnie spędzał w ogrodzie, malując, czytając, nadrabiając korespondencję. Dawno temu, kiedy królowa Elżbieta skończyła 100 lat, zapytałem księcia Filipa, czy chciałby dożyć 100 lat. Odpowiedział: nie wyobrażam sobie nic gorszego. Miał wtedy, jak przypuszczam, około 70 lat. Mówił, że nie ma nic gorszego niż żyć 100 lat. Just 2 months 2 miesiące przed swoimi 100 urodzinami Filip zmarł ze starości na zamku Windsor z królową przy swoim łożu. Mój ojciec przez ostatnie 70 lat pełnił najbardziej niezwykłą i oddaną służbę. Jak można sobie wyobrazić, moja rodzina i ja ogromnie za nim tęsknimy. Miss my father enormously. at the funeral. Podczas pogrzebu trumnę przewieziono specjalnym Land Roverem zaprojektowanym w tym celu przez samego Filipa. Due to the ongoing Przez pandemię COVID królowa musiała siedzieć sama. Opinia publiczna obawiała się, jak to wpłynie na królową, która w zasadzie od 13 roku życia była zakochana w tym mężczyźnie. Myślę, że ludzie martwili się, jak poradzi sobie z żałobą po jego śmierci. Myślę, że było to dla niej niezwykle trudne. W ostatnich latach straciła matkę i siostrę, a teraz księcia Filipa. To były 3 najważniejsze osoby w życiu królowej. Zapytałem księcia Filipa o to, co chciałby umieścić na swoim epitafium. Odpowiedział: nie wiem. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ciągnąć to przedstawienie, kiedy tu byłem. Jeśli uznać długie panowanie Elżbiety II za sukces, to współtwórcą tego sukcesu jest książę Filip. Wspierał ją przez te wszystkie lata, wiedział, jak ją wspierać i kochał ją. Pochodził z czasów, w którym rządzili mężczyźni, a poza wyspami było bardzo niewiele kobiet na stanowiskach szefów państw. Zostanie zapamiętany za swoje odważne podejście do życia, konsekwencje, wspieranie królowej i oddanie Wielkiej Brytanii. Pracowałem z nim 27 lat, więc tak, tęsknię za nim. Miałem do niego ogromny szacunek. Kiedy słucha się jego przemówień z lat 60. i 70., wydają się one niewiarygodnie prorocze. Widziałem kilka materiałów archiwalnych dotyczących jego różnych projektów i są one niezwykłe. Wyprzedził swoje czasy i większość rzeczy, o których mówił, kontynuował książę Karol, a teraz książę William. Od biednego księcia po bohatera wojennego, męża i członka rodziny, Filip stworzył swoją legendę. Philip shaped his own legacy.
Za życia był bardzo potężną, choć niedocenianą siłą stojącą za tronem. Młodszym członkom rodziny królewskiej będzie niezwykle trudno go zastąpić. Z kolei to niesamowite, że książę Jerzy, jeśli dożyje podobnego wieku, będzie pierwszym monarchą XXI wieku. Jeśli to się uda, zadanie można uznać za wykonane. Mamy monarchię, która rozwija się dzięki długowieczności, trwałości i stabilności, podczas gdy wokół nas prezydenci i premierzy wciąż się zmieniają. Nasza monarchia nie jest wybieralna, istnieje dzięki sukcesji. Politycy przychodzą i odchodzą, a nasza monarchia trwa. To 1000 lat historii. Złota nić naszej wyspiarskiej opowieści o królach i królowych, książętach i księżniczkach, prawdziwych ludziach z krwi i kości. Byli ludźmi takimi jak my. Królowa i książę Filip są małżeństwem. Są także królową i księciem Edynburga. Przez całe jej panowanie on szedł krok w krok za nią, służąc jej pełnym wsparciem. Udało mu się więc wspierać królową i robić swoje. Być ojcem, dziadkiem, mężem i przyjacielem. Co za niezwykłe dziedzictwo. Wspólnota narodów powstała, ponieważ ludzie poświęcili się jej i służyli. Teraz została oddana w nasze ręce. Jeśli nie poświęcimy się dla niej, nie zostanie po nas nic, co moglibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom. Świat straci coś znacznie cenniejszego niż tę wspaniałą ideę. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.